Сейчас вы посмотрите видео в оригинале на польском языке, потому что в некоторых моментах важно каждое слово. Но если ваш польский еще не идеальный, то специально для наших спонсоров мы перевели это видео на русский язык. Начинаем смотреть выпуск. Czy dużo macie teraz klientów z Ukrainy, Białorusi, bo to jest większość naszej audytorii docelowej i czym się oni różnią od, powiedzmy, standardowego przedsiębiorcy z Polski? Bardzo ciekawe pytanie, aczkolwiek kilka przemyśleń mam już na dzisiaj, dlatego że współpracuję z biznesem z Ukrainy, z Białorusi już od dobrych kilku lat i pewne obserwacje w tym znaczeniu już są. Oczywiście, że w ostatnich 2-3 latach na skutek wojny tego biznesu jest jeszcze więcej w Polsce i myślę, że to jest jeden z takich elementów gospodarki istotnych. Już odczuwalnych. Odczuwalnych i istotnych obecnie. Ja akurat jeszcze przed wojną, bo gdzieś od 2017-2018 roku rozpocząłem swoją właśnie przygodę z językiem ukraińskim i językiem rosyjskim w rozumieniu właśnie prawnym. Dlatego troszeczkę tych doświadczeń już mamy. Na pewno klienci z Ukrainy, z Białorusi są klientami wymagającymi. Aha. I tutaj pewnie wiele osób się zastanowi, dlaczego. Dlatego, że oczekiwania od prawników, od adwokatów są bardzo duże. Jest duże oczekiwanie dyspozycyjności, dlatego że adwokaci w Ukrainie i Białorusi pracują po 7 dni w tygodniu. Aha, to wiemy na wczoraj, to już wiemy, że piątek, sobota, urlop, adwokat musi być zawsze pod telefonem, ale to jest taka praca, która wymaga tego, że jeżeli są problemy, to chyba nikt nie chciałby pracować z adwokatem, który nie odbiera telefonu albo nie jest w kontakcie. No tak, bo sam temat taki, że ludzie dzwonią i piszą, kiedy już boli. Już nie... No kiedy już boli albo kiedy się zastanawiają, po prostu jest troszeczkę tak, że w Polsce tydzień pracy to jest poniedziałek, piątek i my jakby zaczerpnęliśmy to z zachodnich krajów, gdzie ten weekend to jest rzecz święta i bardzo często klienci, oczywiście nie mówię o sprawach karnych, tak, i o na przykład zatrzymaniach, tak, bo to są rzeczy, których no nikt nie przewidzi, ale w pozostałych kwestiach przyjmuje się, że ten weekend to jest taki czas, w którym odpoczynku. Natomiast klienci właśnie z firmy, z Ukrainy, z Białorusi, no oczekują tego kontaktu, tego również w weekendy czy w wolny czas. Do tego można się przyzwyczaić i przygotować, no jako kancelaria Paprocki, Wojciechowski, partnerzy, no te standardy dostosowujemy tak, żeby klienci byli zadowoleni, żeby wiedzieli, że mogą na nas liczyć, żeby wiedzieli o tym, że jeżeli dostaną jakiś telefon z urzędu, czy mają jakiś problem, czy muszą szybko zawrzeć jakąś umowę i jest jakiś deal, no my jesteśmy otwarci, my telefony odbieramy o różnych dziwnych godzinach, także Fajnie. i myślę, że to jest bardzo To się rzadko istotne. stało. Z tego, co wiem od swoich klientów, to się rzadko, żeby kancelaria, czyli nawet księgowa jakaś firma odbierała telefony w sobotę i niedzielę. No my niestety odbieramy po 20 i odbieramy i w sobotę i w niedzielę. Także niestety czasami pod kątem planowania jakiegoś swojego życia prywatnego czy wyjazdów, no ale tak naprawdę to my jako prawnicy, jako adwokaci, no musimy też patrzeć na to, jakie potrzeby mają nasi klienci, a czasami te potrzeby no, nie dotyczą tylko standardowych godzin pracy. To pierwsza różnica to bardziej wymagający, mogą dzwonić, pisać w weekendy i w dni, no w to czas na pewno nieroboczy. Coś jeszcze? Inne rozumienie przepisów, to znaczy jednak porównując Polskę do Ukrainy czy do Białorusi, skoro już idziemy gdzieś tym schematem i na to patrzymy, no w Polsce te przepisy są bardziej restrykcyjne i tutaj kwestia przepisów często jest najbardziej istotna. To znaczy, bardzo często w rozmowach mam, a może panie mecenasie, pan kogoś zna, a może panie mecenasie jakoś tam coś inaczej, ten temat można załatwić, porozmawiać. Oczywiście rozmawiać warto i rozmawiać można, ale należy pamiętać o tym, że no niestety ta droga urzędowa i proceduralna, ona jest... W gronie prawa muszę być. Ona jest zgodna z prawem i to jest bardzo często rzecz, którą na początku współpracy, bo z wieloletnimi klientami jakby oni też się przyzwyczajają, że do tego polskiego systemu prawnego, ale na początku się śmieje te takie sakramentalne pytania właśnie polegające, a czy można z kimś porozmawiać, a czy można jakoś przyspieszyć. Mówię, no porozmawiać mogę, uśmiechać się, nie wiem, czy się ładnie uśmiecham, czy nie, natomiast to też mogę zrobić, ale czy to przyniesie skutek? No raczej te prawne rozwiązania. Więc to jest taka kwestia, myślę, istotna dla biznesu, który tutaj się otwiera, że... Prawo pracuje.
z innej strony te same, że tutaj pracuje prawo i jeżeli osoba jest nastawiona robić to wszystko w gronie prawnym, tutaj można to robić i ja słyszałem case'y, no powiedz, czy to prawda, czy nieprawda, że nawet mogła być taka prawna, powiedzmy, walka z państwem, tak? I można wygrywać te sądy z państwem, jeżeli jest też Ależ prawo. oczywiście, że tak. I Dlatego... to jest dziwne dla obywateli To jest- Ukrainy, Białorusi, To jest właśnie, no ma to swoje wszystkie plusy i minusy, natomiast pewne jest to, że spór, który jako adwokat toczę w sądzie czy w negocjacjach, ja toczę z drugą stroną, a będzie to rozstrzygane w oparciu o prawo. Oczywiście możemy się nie zgadzać co do tego, jak to interpretujemy, no bo na tym polega spór. Można czasami nie zgadzać się z interpretacją prawa, natomiast są to wyroki oparte na prawie. I to właśnie ciekawej rzeczy dotknęliśmy, że bardzo często w sytuacji na przykład, kiedy jakieś nieprawidłowe rzeczy zrobi Urząd Skarbowy albo ZUS, albo kiedy na przykład jakieś pieniądze są zablokowane w sposób, jak się później okazuje, niezasadny. Albo na przykład, jeżeli... są takie? No właśnie, oczywiście, że Tak? są. Albo na przykład, jeżeli ktoś był tymczasowo aresztowany niesłusznie za white collar crimes, czy za inne sytuacje, to bardzo często mówią, no dobrze, no to kończymy jeden etap, super, że się udało wyjaśnić, no to teraz idziemy z odszkodowaniem przeciwko państwu. I tu bardzo często właśnie od biznesu, od ludzi z Ukrainy, Białorusi słyszę, ale po co? Przecież to się nie da i tak dalej. Mówię, no jak się nie da? Jeżeli było coś w sposób nieprawidłowy, to nie jest pytanie czy, tylko pytanie ile. Okej. A skoro na tym I pierwszym... ile czasu? Ile pieniędzy, No, ile czasu? oczywiście ile pieniędzy, ile czasu, Tak. ale to, że skoro ten pierwszy efekt został osiągnięty, no to teraz pracujemy nad tym, żeby to było jak najwyższa rekompensata, czy jak najwyższe odszkodowanie. I to też jest takim często właśnie zaskoczeniem, że przeciwko państwu również można uzyskać określone korzyści. Okej. To podsumując to pytanie, że w Polsce ta, powiedzmy tak, ta planszeta gry jest od razu na stole, wszyscy widzą, wszyscy zasady, te reguły, prawила gry już wiadome i można świadomie w to grać, powiedzmy. Można grać, natomiast tak jakbyśmy to powiedzieli, no praca prawnika to nie Chińczyk. To znaczy, to nie jest tak, że będziemy mieli planszę, kilka pionków i rzucamy kostką i mniej więcej wiemy, że ktoś z lepszym albo gorszym skutkiem dojdzie do końca. Oczywiście, że mamy pewną przewidywalność i ramy, no ale to troszeczkę od wiedzy prawnej, od doświadczenia. Fajnie powiedziałaś interpretację. Tak, Jak od to- interpretacji, od sprytu, od zrozumienia, od poświęconego czasu zależy, jak na tej naszej szachownicy, czy jak na naszej planszy rozłożymy te pionki i jakie wygramy. Więc tutaj to nie jest tylko kostka, skoro Okej. tak mówimy, nie tylko kostka i ruch, natomiast wiele elementów, ale takich, że mniej więcej nie będzie czegoś takiego, że na końcu, mając rację, mając dowody, z niewiadomych przyczyn nie osiągniemy skutku. No, coś Okej. takiego jest niemożliwe. Окей. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.